czas się zabrać za trudniejszą część wyprawy. To są ciągle jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na tej planecie, przynajmniej najmniej odwiedzane, dużo mniej niż Everest i góry i różne takie inne właśnie miejsca. Dosłownie garstka osób, które były w Himalajach, będą na biegunie południowym. Wszyscy kręcimy się wokół tych biegunów, wokół tej osi, nawet w tej chwili, tak? To już samo w sobie stanowi tajemnicę, ale też pamiętam, że ktoś napisał o tym, że kto odkryje tajemnicę biegunów, odkryje tajemnicę świata. Wróciliśmy z pingwinów, znajdujemy się znowu w Union Glacier, naszym domu na Antarktydzie. Zadzwonił mi budzik na śniadanie, także zeskipowałem śniadanie. Z kolejnych dodatkowych informacji, za 6 minut jest zbiórka, zostałem obudzony, przyszła pani i powiedziała: "Hello, Jacob". Za 6 minut mamy wycieczkę pod górę, tak zwaną głowę słonia. Jesteśmy tutaj. Objedziemy obok lodowiska i jedziemy do Elephant's Head. Wygląda to trochę jak głowa słonia pomiędzy dwoma czarnymi kamieniami. Widać trąbę, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało od przodu. Fajnie, proszę Państwa, jesteśmy na jeziorze tutaj, zamarzniętym, widać bąble. Antarktyda jako kontynent jest absolutnie prawie pokryta lodem. Obecnie to jest 98-99% powierzchni kontynentu pokryte lodem. Do końca nie wiadomo, co jest pod tym lodem. Ostatnio dowiercili się do jeziora Wostok. Wywiercili około 5 km lodu i znaleźli tam nowe mikroorganizmy. Coś, co było zamknięte od milionów lat. If life can live under those conditions, where else could they live in our solar system? On some of the moons of Jupiter, on the rocks in Mars. Nawet NASA prowadzi masę badań naukowych i mają tutaj czujniki. They are interested in studying this area because they've found dry permafrost, which there's very few places in the world that we've found that have dry permafrost, and it's apparently similar to the conditions found on Mars. Zróbmy chwilę, niedługo. Ale po prostu, żeby docenić ten bieżnik. Widzicie, jaki to jest? Go można by było zjeść. Potężna opona, zaraz ją ugryzę. Dobra, nudy, wracajmy przeglądać TikToka w bazie. Szczęśliwe wieści. Szymon wrócił z Mount Vinson. No proszę, Dzień dobry. Mamy? Jak to młodzież mówi, Polska górą! Gratulacje! What you wanna say about our boots this morning? Udało się, czas na świętowanie. Przepyszna. Jedno można, prawda? Nie wie... No, może dwa. Jedno to nie grzech, ale dwa koniecznie trzeba. Co? Żegnamy się z Antarktydą, prawda? No żegnamy się, no jest trochę smuteczek, ale wiesz. Ale fajne miejsce, nie? Oj, zajebiste. Fantastyczne, polecamy, nie? No pewnie. Kosztuje
Siana. Trzeba obrobić bank, ale warto. Proszę Państwa, jeszcze raz muszę tutaj podziękować Marce mBank, dzięki której to wszystko jest możliwe. Dzięki której te projekty, które robimy, są właśnie wykonalne. Także co? Dziękujemy i zapraszamy na kolejne wyprawy. Ale pięknie, no. Time to say goodbye. Tak. Jest. No. Zobaczyska. Baw się tu dobrze. I wiesz, Oczywiście. Polska górą. Nie Nie zawiedź, nie daj 4 liter, ani na South Polu, żeby nie było w wiadomościach, że cię wiesz, musieli ewakuować. To, co my robimy na biegunie, to jest last ski degree. To jest tak zwany ostatni stopień. 60 mil morskich, które dają nam w przeliczeniu na kilometry 111 km. Nie jest to cała odległość biegunu od morza czy od lądu. Tak naprawdę jest to bardzo trudna ekspedycja i wydaje mi się, że jeszcze nie byłbym na taką gotowy. Dla mnie raczej jest to przygoda i raczej jest to wycieczka na biegun, aniżeli pełnoprawne zdobywanie biegunu, jak to robi właśnie pan Marek Kamiński. W 1995 roku, jako pierwszy człowiek w historii zdobył pan oba bieguny w jednym roku. Podróżnik Marek Kamiński ustanowił rekord świata. Zużywając połowę zapasów jedzenia i połowę czasu jakby, który zaplanowaliśmy na wyprawę, pokonaliśmy tylko 100 km i wydawało się, że nie mamy żadnych szans, żeby pokonać te 700 pozostałych. Ogromne problemy wyprawy Marka Kamińskiego kończą się ich zabawy. O jeden biegun północny jest bliżej nas, więc taki dla mnie bardziej wyobrażalny, to ten biegun południowy to była abstrakcja, tak, że jest tak daleko, że nagle te wszystkie książki Shackleton właśnie, Amundsen, które dokładnie studiowałem w szczegółach, kiedy jako dziecko wyobrażałem sobie, że idę za Amundsenem, to nagle to się stało rzeczywistością. Drodzy Państwo, na naszych oczach tworzy się historia. Później też byłem na biegunie północnym i południowym z Jankiem Melą. Chłopiec, który stracił rękę i nogę, zdobywa połowę biegunu ziemi. Nazywam się Jasiek Mela. 20 lat temu, równo 20 lat temu, miałem okazję z Markiem Kamińskim, Wojtkiem Ostrowskim, Wojtkiem Moskalem zdobywać, no, się okazało z sukcesem, biegun północny i południowy. Marek kiedyś w jednym z dzienników, który lata później przeczytałem, napisał: stwierdziłem, że chcę mu pomóc, nie znam się na protezach, a znam się na wyprawach. Mi nie było potrzebne głównie to, żeby wypełnić sobie nogawkę czy rękaw jakąś protezą, ale najpierw potrzebne mi było wypełnienie głowy. Pasją, marzeniami, chęcią do życia. Pełnoprawne zdobywanie biegunu, jak to robi właśnie pan Marek Kamiński, czy jak to robi Kristin, jak to stara się zrobić Kristin. And you are going for the training? Yeah, I'm testing my sled. Perfect. Here we have Christine, guys. Yes. Fajnie, spotkaliśmy właśnie Kristina. Kristin w ogóle, chyba. Ale nie Aguilera. Nie Aguilera, ale... Harila. Krystyna Harila. Ale spotkaliśmy ją też... Krystyna? Powiedz. Krystyna to jest najszybsza osoba, nie tylko kobieta, ale osoba na świecie, która zdobyła 14,8 tysięczników w 3 miesiące. Po prostu wycisnęła shit z nim zdaja. No, jest najlepsza, najszybsza. ale w ogóle co za wiesz, przypadek, że jest Nims na tej wyprawie i ona, no. Po prostu kocioł, no. That's so cool. It's gonna be so hard for anyone to beat this record, actually, you know? Yeah, if someone wants to try, I will help them. Okay. Yeah, they can come to me. Yeah, but be careful because, you know, she say that she will help and then you, for example, come back with broken feet. Broken. No, I will help for sure, for sure. Perfect. Yeah, it's more fun. Okay. Yeah. And now Christine is doing the South Pole, yes? Yeah. Whole expedition, not Yeah. like us. Hercules. Cool. Do you want to guess how many kilo we have? How many? Yes. Okay, so I think For 45 days, and from what I heard, maybe it has like 70? Do you think I would use 45 days? 40, I think that you're gonna do it much quicker. 33. I only have food for 25 days. 25 days to accomplish this one? I Really? have to, I don't have time for more. So I have food for 25 days and it's 73 kilo. Okay, so kilograms were good, but days were not good. Days are perfect. But shit, this is actually, now it's gonna be a challenge because It's going to be a challenge. the lady that she's the lady and she that the fastest like in 33. Yeah. And the fastest like the guy I think made it in 20. 2.
22. So you want to do it in 25? Less than 24, I have to. Christine ma niesamowity plan. Chce pobić rekord damski, jeżeli chodzi o zdobywanie biegunu. You started where the water and the land... Not quite. So it's or on the ice. So basically the shelves, we call them land ice. I learned this recently. So you've got, if we look at the map. Yeah. Can you take the camera because this is quite interesting. So basically what people do is, excuse my finger, yes. But we're here and there's an inlet called Hercules Inlet where people start. It's about a 30-minute flight from here and they ski to the South Pole. And we call that the edge of the landmass because here we've got an ice shelf and this is land ice. Okay, so this is already the this ice. This is, yeah. This is not land, this is ice. It is ice, yeah, but yes, it's land ice, okay. not sea ice. So you start from the... With the inlets, yeah. Okay, that, I see, You see okay, the inlet now here? I understand. Yeah, and then this is, this is the sea, okay. so Weddell Sea. Okay. So, and then some people, what they call like a full crossing, they will start from here. And Gold Bay, where you're going, is there. So some people start from Birkner Island and they go to the pole, so it's a bigger trip. Zobaczcie, jak nam napadało dzisiaj. 3 namioty przywalone śnieżkiem. Loni to jest gwiazda, nie? On wygrał jakąś tam nagrodę podróżnika roku National Geographic i teraz robi właśnie wywiad, daje wywiad, opowiada o swojej akcji, o biegunie i tak dalej. I'd be in trouble. So hi Ma, love you, and everyone else back there, I love you all. My name is Lonnie Bedwell. I'm 59 years old and I'm a blind adventure athlete. I lost my eyesight on May the 4th of 1997 in a hunting accident. I've been tried and you know I've been tested. I'm most known for the first blind descent of the Colorado River through the Grand Canyon and the Zambezi River, the Badoka Gorge section of the Zambezi River in Africa. I've seen the proof. So it's like the first time Lonnie put those on? Yeah, I think it is the first time he's ever tried it, yeah. That's so cool. Piękny widok z górami w tle. Very cool. I first met him in 2021. I was in Nepal climbing with another friend doing photography, and we met a blind Chinese climber. And my friend that I was with was like, "Oh wow, that'd be pretty cool. We should call Lonnie and see if he wants to come climb Mount Everest." And just from there in base camp, we got to Mount Everest base camp, gave him a call, and Lonnie was like, "Yeah, let's do it." That's what drives me. Lonnie, I just need to tell you that it looks very promising. True belief, have to show you now that it's more than just a feeling. Well, so we're kind of here. I mean, I know you can't really see this, but I'm going to show you in general. We're going to get flown all the way to the last circle before the pole on Monday morning, roughly. They'll drop us, and then obviously we ski in the last degree to the pole. 111 kilometers to get there. A little different of, a climbing trip where we climb for a day and then maybe stay at a camp and rest and hang out and eat, cook a lot of food. It's a different kind of expedition. It's a moving all the time expedition. So everything about polar skiing is about getting closer to your destination, So the way we do that is spending time on skis. If you're not skiing, you're not getting any closer to your destination. Ryan Waters, czyli nasz przewodnik, to jest totalny kozak. Zdobył bieguny, wszystkie 7 szczytów, wiele 8-tysięczników, ale najważniejsze jest to, że on zrobił te bieguny w nietypowy sposób. In 2009, me and Cecilia Skog, a Norwegian, we did a crossing, which is still the longest unsupported and unassisted trip on Antarctica. So that was in kilometers, like 1,800 kilometers. Biegun północny przebył aż od obrzeża Kanady
po sam biegun północny. Nawet Discovery nagrało na jego temat dokument. So, hopefully my experience is good for you to just feel like safe, number one, and we're going the right direction, and also just picking up cool tips and good ways to do things. Zna się na tych polarnych ekspedycjach jak mało kto i również on polecił nam super sposób na przyszycie takiego materiału do gogli, żeby wiatr, który będzie wiał nam w twarz, nie odmroził nam policzków. I start the center so that I can kind of keep it in the center and not all like fucked up. And I'll go to one side with one piece of, we use dental floss. And why is dental floss? Just it's very strong and it's kind of easier to work with than thread. Okay. And then I'll take a separate piece and go the opposite direction. Okay. Tie it off. Okay. Lonnie, so what do you think about the Ryan's work? Is he doing good, straight? Looks like crap to me, but yeah. Do maski przyczepialiśmy taki materiał. Ma on ograniczyć wiatr, który jak idziesz na biegun, prawie zawsze będzie wiał ci w twarz. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak wiatry katabatyczne, czy chociażby efekt wędrowca. Jutro wyruszamy. Mamy dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, a ja zaspałem. Testujemy sprzęt, zakładamy narty, sprawdzamy nasze uprzęże. To już nie są przelewki, proszę Państwa, to są przelewy. No nie ma co mówić, nie? Lonnie tutaj dupcyngiel. I'll just be going along. I'll hear someone's a lady's voice or something say, "You want to dance?" and be right in the middle of nothing and start dancing, you know. And then some of the comments I get from that is kind of crazy. Żegnamy się z Christine. Jedzie na tylko 25 dni, żeby zdobyć biegun. I zaczyna go robić z, proszę Państwa, tak naprawdę z najdalszego punktu możliwego, nie? My robimy ostatni taki last skibidi, last skibidi, to jak już mówiłem. My oszukujemy, jak ktoś będzie mówił, że zdobyłem biegun, to nie jest to do końca prawda. To nie jest też tak, że poleciałem tam i wysiadłem, ale to też nie można powiedzieć, że tutaj jakiekolwiek wielka ekspedycja była, ale spokojnie, ja tu jeszcze wrócę, bo ja nie lubię tak zostawiać takich rzeczy niezakończonych. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie kupić przepiękne koszulki, sprawić sobie lub waszym bliskim prezent, zakupić niesamowite koszulki z cytatem Amundsena, pierwszego zdobywcy bieguna południowego. Adventure is just bad planning, piękna grafika z pięknymi pingwinami. Nie zastanawiaj się 2 razy, tylko kup 2 razy koszulkę. Haha. Wybraliśmy sobie jakieś rzeczy na kolację. Teraz wybierzemy sobie rzeczy na śniadanie. So it's just, do you have supplies in your tent to make hot drinks? Whoa. So you have sugar, hot chocolate bag, a bag of like many soups, like individual soup packets, and these are like sugar drink packets, so for more for like on the trail if you want to have in your water bottle. In the morning, I in my ski jacket, the one that I'm like my outerwear, Right. I kind of put these little things in pockets relatively close to the body because then it warms up as you're skiing along and it's not a frozen block. Right. Including one of my salami and cheese. These are all individually wrapped. So I put these all in my pockets here. That way, as I'm skiing throughout the day, each time we take a break, I can kind of sit and take out one of them and eat the whole thing, half of it, whatever you feel like. You know, when you guys get to camp, I just did a very quick little tiny foot well here, but when you get to your camp and set up the tent, I would dig a nice foot well, like square, across most of the door, so that when you come and sit down, you can sit here like it's a chair with your feet. Już jesteśmy. Mogę w sumie chyba powiedzieć, po raz pierwszy od tej wyprawy gotowi.
jest ready to go. Brian podczas wyprawy na Vinsona nam troszeczkę zachorował. Loni się troszeczkę martwi również, że ta choroba się może przerzucić na niego. You've got it from Brian? No, he is. Ah, okay, that he. Pray I don't get it because we're sharing a room. Yeah, but if he get it, everybody, Yes. we have already got it. Yes. Hopefully that's the case. Because it's like we have been 2 times. Dobrze, proszę Państwa, pożegnanie z bazą. Widzimy się za 7 dni planowo. Jeżeli będą jakieś obsówki, to dłużej. Także 8 dni powinniśmy być na biegunie. Nie wiadomo, kiedy przyleci po nas samolot, jak tam dojedziemy. Zaczynamy wyprawę. Powiem wam szczerze, że nie byłem gotowy, nie spakowałem się. Mam ciężkie te stanie, nie? Jak tak sobie zobaczyłem, to są ciężkie. I no zobaczymy, jak to będzie, jak to nam wyjdzie, nie? W momencie startu wyprawy na biegun odpaliliśmy zbiórkę dla Fundacji Cancer Fighters. Ma ona trwać od początku wyprawy na biegun do końca wyprawy na Mount Vinson, czyli jak wiecie najwyższy szczyt Antarktydy. Moim marzeniem byłoby zebrać 300 000 złotych na potrzebujące dzieciaki. Yes, Tiloni. We have a Nims here. Hello, let's go guys. Let's go together. Tym lecimy. This is my friend here, yes. Azjaci są tacy zabawnie, spoko lubię, nie? Raczej uważam się za osobę racjonalną i wiem, że wypadki lotnicze, czy w ogóle jakieś takie wypadki to nie jest częsta sprawa. Kiedy byłem w tym małym samolocie i robiliśmy już któreś kółko, któreś podejście, czułem, że zbliżamy się ku ziemi i później nagle idziemy do góry. Jakaś tam część we mnie zaczęła się lekko niepokoić. Dzięki Bogu udało się nam wylądować. Powolutku już zacząłem cykać, że XD jemy, bo rzeczywiście mając podgląd na pilota widziałem, że tam jest lekko napięta atmosfera, ale udało się. Make sure you got all your stuff obviously in here and take it. You saw where they started taking theirs, Wampi, like a little far, because when they do take off they ramp up the jets and stuff will blow. So let's just take all our personal stuff away first, and then we're gonna help take all of our things out. Unlike the group that we just saw who stood there and took pictures while me and Wampi took everything off for them. So we gotta help it, you know, we all gotta get our sleds, do a little chain, take it far away from the plane, okay? Ten horyzont jest bardzo daleko, a nie ma nic, nie? Z żadnej strony. I to z jednej strony jest taki, no po prostu oddech, którego ja wcześniej nigdy nie miałem w życiu. A z drugiej strony świadomość, że cholera, ale kiedy coś się wypieprzy, jak coś się wykrzaczy, to jesteśmy trochę zdani tylko na siebie. Zrobimy sobie na początek pewnie jakieś pół godziny i dopiero później będziemy cisnęli jakieś dłuższe dystanse. Nigdy nie miałem okazji spotkać się z takim otoczeniem, że gdziekolwiek się popatrzę, tam jest płasko i biało. Nie ma nic poza płaskim, białym śniegiem. Pierwsza partia, powiem wam, że tętno. Znaczy, mówię, że mam za ciężki tą walizę całą, którą targam. No spokojnie, jest 12 kg sprzętu, nie? Mam 12 kg więcej niż inni, ale trudno. Trzeba się cieszyć tym, że właśnie dzięki temu sprzętowi możemy to oglądać. O ile jeszcze wszystko nie zamarzło, XD, ale bardzo fajnie.
great first little session. So just, it's pretty rough, honestly. I've never seen it like this at the first of, but we land in different places all the time, so I think we landed pretty far longitudinally in a different direction, so this is pretty rough. No już rozstawieni. Dziura tu kochana. Tu jest nam trzepa. Tu jest nasz kochany Loni. Pakujemy się. Najbliższą osobą na tej wyprawie był Bruno. Z jednego prostego względu. Był ze mną w namiocie. Namiocik, tutaj Bruno zaraz sobie wpadnie. Powiem wam, że szczerze jest zimno. Mamy tutaj ciepłą wodę. Zrobimy sobie zaraz jakieś jedzenie, żeby nam było trochę cieplej, bo jest... Rzeczywiście, jak się człowiek nie rusza, to jest mu strasznie zimno. 7 minut czekamy, później zamieszamy i znowu będziemy mieszać. Będziemy mieli gotową kolacyjkę. Całkiem dobre, proszę Państwa. Mamy tutaj zupę żurek z, proszę Państwa, torebki i to tak smakuje zajebiście. How do you feel? Better? Yeah, feel better. Dzień dobry, proszę Państwa, spaliśmy całkiem sporo, bo poszliśmy spać około 22. Na śniadanie owsianka, coś takiego mamy. Tak naprawdę przez cały ten trip jedliśmy rzeczy, które sami sobie zrobiliśmy z wody ugotowanej przez Ryana. Czy to była owsianka, czy to był jakiś inny liow, czy to było jakieś spaghetti. Także no, tak naprawdę wszystko lecieliśmy na dry foodach. Spoko. What are the biggest challenges in everyday tasks, like eating, dressing, or moving around in a tent? You know, the biggest challenges of being blind when you're on an expedition like on the South Pole with all your gear is being able to stay organized, having your own little space, you know. Nieraz sprawiało mi to gigantyczną radość, jak ja na przykład już, nie wiem, oporządziłem swoje sanie, lubiłem się patrzeć, jak działa Loni. Wszystko po omacku. Wiedział dokładnie, co się znajduje w jakiej kieszeni. Miał super procesy ustanowione na to, jak przygotowywać sobie kijki, jak przygotowywać sobie sanie, narty, żeby wszystko było pod ręką. How was the first like full hour? Yeah, it was good. It was challenging. I screwed up, you know, a couple times. Ski tips caught, and you know, I tried to push through, and then I got up on his rope about 4 or 5 times. Yeah. Początkowo ten wysiłek, czyli takiego chodzenia po płaskim, wydawał mi się nie jakoś bardzo przerażającym, ale później zrozumiałem, kiedy się pojawiają te strugi, czyli takie małe multki, kiedy dojdzie do tego gigantyczna temperatura, kiedy dojdzie do tego gigantyczny wiatr. Tam nie ma przeszkód, które mogłyby zatamować i zatrzymać gdzieś ten rozpędzony wiatr. Naprawdę daje się to we znaki. Wszyscy jedzą kiełbasa, sausage and cheese. O, jest. Ale powiem wam szczerze, cieszę się, że dzisiaj mamy tylko 4 takie sesje, jeszcze 2 nam zostały, no albo 5 będzie półgodzinna. Po prostu, z racji tego, że było tak zimno, baterie przestawały działać. Kamera się nie włączała, się fiksowała. GoPro wyłączało się po 7-8 sekundach. Nagrywam bardzo szybko, bo to GoPro się wyłącza, kamery wszystkie zamarznięte, GoPro zamarznięte. Mamy kolejną przerwę. Jest naprawdę ciekawie. Trochę się martwię o jednego gościa, ale powinien dać radę, bo trochę widzę, że już jest z tyłu. No niestety Bruno nie miał jakiegoś niesamowitego tempa.
To, że nic nie było nagrywane do tego czasu, od ostatniej przerwy, to oznacza mniej więcej tyle, że było w zimno. Po drugim dniu, w którym było turbo zimno, w którym pogoda naprawdę nam bardzo mocno doskwierała, był gigantyczny wiatr, pomyślałem sobie, że jeżeli tak będzie wyglądał każdy dzień do końca, to ta wyprawa może być nawet trudniejsza od wyprawy na Everest. Tylko ze względu na to, jak gigantycznie zimno było. Jest to najzimniejszy kontynent. Przypuszcza się, ze względu na badania satelitarne, że ta temperatura mogła w którymś miejscu spaść nawet do minus 98 stopni. Minus 50, minus 60, minus 70 stopni, to było mi zimno, nie można tego uniknąć. I to takie zimno może człowieka zabić. W związku z tym, że organizm przez długi czas jest wyeksponowany na niskie temperatury, to może dochodzić w tkance mięśniowej do takiej ciągłej hipotermii i w związku z tym obumarcia tkanek. Nasze nogi sinieją i wygląda to tak, jakby był właśnie taki siniak pod całymi mięśniami, a jest to tak naprawdę martwica tkanek. Jest to spowodowane z taką przewlekłą, ciągłą ekspozycją naszej skóry, naszych tkanek na niskie temperatury i to zachodzi tak naprawdę tylko na biegunach. Naprawdę, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, że będzie aż tak zimno, ale najgorsze jest to, że to i tak jest ciepły dzień dzisiaj, nie? Także jutro podwójne kalesony, jakaś kamizelka. Bruno, how are you feeling? It was quite cold today for me. Cold for you? A little bit. Maska. To jest lód, tego się nie da tutaj. Tego się nie da tutaj nawet złamać. Spaghetti wchodzi. I teraz taka sytuacja, że trzeba to wszystko trzymać w śpiworze, bo inaczej nam to się będzie bardzo szybko ziębić, nie? Przy okazji sobie tutaj rozmrażam kostkę sera i szyneczkę przepyszną. W takich ekstremalnie niskich temperaturach typu minus 40 taka przemiana materii, która jest związana z samym wytworzeniem energii, może wzrosnąć o 30%. 3600 kalorii, nie? Podczas tych paru godzin, 6 godzin. Także trzeba żreć dużo. W ciągu całego dnia Kuba może potrzebować nawet 7000 kilokalorii. Zjadłem już swojego liofa. Dodatkowo białeczko, dodatkowo kaszkę, jeszcze kiełbasa i ser. A żeby to dostarczyć, potrzebuje to ze sobą wszystko zabrać na sanie. Nie było możliwości, że ktoś nam nagle przyleci samolot i zrobi zrzut. Pokażę wam, jak się robi kupem. Tu są nasze namioty, tu jest iglo i tu jest taki kibelek. Tutaj mamy taką siateczkę, do której robimy kubkę, później ją chowamy w tym zip-bagu i zrobione. Tak to wygląda. Nie możemy zostawić ze sobą żadnego brudu, także wszystkie śmieci oczywiście ze sobą zabieramy. Zabieramy ze sobą również kubki, później one zamarzały, nie śmierdziało to. Wstajemy, jest godzina 7. Dzisiaj wyruszamy godzinę wcześniej, czyli chcemy być gotowi o 9 ze spakowanymi namiotami i tak dalej. Tak naprawdę mamy 2 godziny teraz na zebranie się, zjedzenie, spakowanie namiotu. Wydaje się, że jest to dużo, ale nie do końca. Jeszcze tutaj nam barszczyk z lanów wlatuje. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że to będzie tak trudne, nie? Że taki dostaniemy mimo tego, że jeszcze tak naprawdę nie zaczęliśmy na poważnie tutaj iść. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym będziemy chcieli zrobić takie z 7 godzin. Pakowaliśmy cały nasz szpej, cały namiot, pakowaliśmy to wszystko do sani. Następnie ruszaliśmy. We're gonna aim for 7 blocks today. Nice and easy. The surface should be a little faster because of the overcast. It's knocked these crystals down off the surface, so it's a little bit smoother for our sleds and skis. So we'll just plug along, huh?
Co godzinę mieliśmy około 10, 15, 20 minutową przerwę, podczas której no, musieliśmy uzupełnić płyny, musieliśmy uzupełnić kalorie. Jest całkiem spoko, chyba w ogóle kędziorki trochę ośnieżone. Dzisiaj bardzo ciepło, jest tak przez to, że nie ma wiatru i są chmurki lekkie, taka idealna pogoda, ale aż za ciepło dla mnie, mam całą dupę mokrą, czuję, że jestem cały spocony, zaraz mi się zacznie robić zimno. No nie dogodzisz, nie? Tej warunki. Podczas takiej godziny marszu idziemy przed siebie, pokonujemy strugi, czyli tak zwane małe muldy, pokonujemy wiatr, pokonujemy własne myśli. Ja tak sobie myślałem, że właśnie fajnie będzie sobie odpocząć od tego zgiełku codzienności, a potem wiesz, któregoś dnia wyprawy to masz takie poczucie, że ty już przemyślałeś wszystko, nie? Everyone keeps complaining about their goggles potentially fogging up, and I just sit here and think, wah, wah. Your goggles doesn't fog, yeah? Goggles are always fogged. Humor, when you can look at your life and laugh at it, it helps so much, you know, and it's part of it. We're on day 3 of skiing to the South Pole again today. Hey! Proszę Państwa, to co tu się wyprawia, to jest naprawdę przyginka. Powiem szczerze, że naprawdę takie są warunki dzisiaj trochę lepiej niż wczoraj, ale i tak mróz. Zatrzymujesz się, jesteś trochę spocony, jest ci zimno, później ruszasz, później jest ci ciepło. Niesamowicie ucząca wyprawa. Każdy z nas wie, że będzie zimno, ale przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że gdy wiatr zawieje, to może być aż tak zimnicko. Could be better, of course, could be but actually it's, I think, better than yesterday. It's much more hot, yeah? And I think the snow is not that like resistant like yesterday, so it's a good exercise. To dlaczego ta temperatura tak bardzo nam doskwiera podczas wypraw polarnych, to jest to, że ona nam towarzyszy cały czas. Na zewnątrz masz minus 30, a w namiocie, w którym śpisz, masz powiedzmy, że minus 25, nie? Tyle cieplej, co sobie nachuchasz. Najważniejsze w tym przyzwyczajeniu się do zimna jest właśnie psychika. To, żeby, tak jak ja sobie mówię, mi zimno, cieplej nie będzie, tak? Kolejna przerwa, proszę Państwa, ale jakoś to idzie. Patrzcie, jak tutaj się zbiera lód, tu, wszędzie. Nawet czasami lepiej o tym nie myśleć, bo człowiekowi się po prostu zimno robi. Wyjmiesz rękę z rękawiczki, to po 15 sekundach już jest ból. I bardzo kusi to, żeby stwierdzić, cholera, nie? Na chwilkę zdejmę rękawiczki, coś tu zrobię, no ale palce ci kostnieją momentalnie, nie? Szkoda palców, szkoda rąk. Dla kogoś, kto ma 2 ręce, to szkoda palców, nie? Ja mam już połowę asortymentu, więc każdy z tych palców jest dla mnie podwójnie ważny. Dobra, przerwa, wlatuje jakaś czekolada. Jest to, że na przykład jak chcę robić jakieś ujęcie i nagrać coś i zostanę z tyłu, to żeby nadrobić to czasami człowiek traci energii, w szczególności, że te moje sanie są o 20% cięższe, nie? Ja mam z 15 kg elektroniki, nie? Myślałem, że ze względu na to, że będę ciągnął sanie, a nie niósł tego na plecach, no to tak naprawdę mogę sobie więcej założyć sprzętu do nagrywania. No niestety zrobiło mi się około 15 kg sprzętu, które no musiałem ze sobą ciągnąć. Ja myślę, że w ogóle Kuba też ma taką trochę presję, której jest świadom. Jednak te jego wyprawy mają charakter trochę pracy. Że to nie jest tylko i wyłącznie wyjazd wakacyjny i jestem tam sam ze sobą, żeby przeżyć swoją gdzieś tam wewnętrzną przygodę, tylko to jest dodatkowe obciążenie. Przyszła mgła, przyszedł wiatr i bardzo mocno nas zmroziło. Powiem szczerze, poczułem się fatalnie. Jest Jest panie w chudnie. Lewa noga, prawa noga, lewa noga, prawa noga. Każda godzina marszu dłuży się absolutnie w nieskończoność. Musimy myśleć. Myślenie. Jesteś zamknięty sam ze sobą. To jest trochę tak jakbyś się zamknął w takim malutkim, ciasnym pomieszczeniu, całym pomalowanym na biało, stanął na bieżni, też pomalowanej na biało
idziesz na tej bieżni, patrząc się w białą ścianę i ktoś ci wkręca, że ty na biegun idziesz, nie? Spokojnie, nie poddawaj się, wiesz, jeszcze 3 dni i będziesz. Ale jest przepalnie. Jest pięknie. Tam z tyłu jest Bruno. Wydaje mi się, że mógł troszeczkę się przeliczyć, jeżeli chodzi o tą wyprawę. Dużo trudniej niż myślałem, nie? Ale co możemy zrobić, Nic. Zapierdać. Niech słabe k***y giną pod ciepłą pierzyną, a zwycięzcy mają czuć mróz. Chłód zwycięstwa, a wy k***y tam śpijcie w ciepło, w cieple, sielęcie. Zrobicie w życiu. Jesteśmy zamrożeni, nie dosłownie. Popłakałbym się. Nawet przed chwilą mi pociekła łezka, ale bez sensu, bo tylko zamarznie i będzie jeszcze zimniej. Dojechaliśmy, proszę Państwa. Dzisiaj turbo. Czas rozłożyć namioty i się zagrzać. Ja p***ole. Kurwa jaja. Namiot już wstępnie rozstawiony, jeszcze tylko boczne linki i wszystko. Nawet nie wiecie, ile mnie kosztuje wciągnięcie tego GoPro teraz, nie? W momentach, kiedy jest nam naprawdę bardzo zimno, kiedy myślimy tylko o tym, że chcielibyśmy się schować, my musimy się wyeksponować, ściągnąć rękawiczki, wyciągnąć kamerę, zacząć nagrywać. Jest to problematyczne, nie tak łatwo się nagrywa i powiem wam szczerze, dawało mi to mocno w kość. Brian, thank you very much for the toilet. Yeah. Of course, gotta have a nice toilet. It was the best shit I ever took. You know, when the wind comes in, you got to have a nice wall. You just pop this up here. Just keep filling it up. And it's very hot when you shit. Yeah, it's really toasty. Yes. I never thought it'd be that hot taking the shit. Okay, thank you very much, Brian. Yeah. Guys, check out Paul. Brian is definitely the shovel guy. The shovel guy. Yes. I built the toilets and the vestibules. Yes. Check this out. It's all from their tent. Lonnie, you are so lucky that you have Brian in your tent. Believe me, I know it. Zaraz dajcie sobie pad thai. Patrzcie, ale jaja. W pad thai mamy orzechy. W ogóle wszystko jest na czerwono, ale trudno, tak. W dupę wam się wam męczę. Ciągnę 18 kilo, nie, przepraszam. Dodawałem se kilo, co? Jest 12 kilo sprzętu. Ja mam z 15 kilo elektroniki, nie? 18 kilo, nie, przepraszam, głupoty gadam. 13 kilo, z czego 8 zamrożone. Także proszę mi tam nie narzekać. I tak nagrywam GoPro, ale tutaj miscalculated gigantyczny poszedł niestety. Masło powinno być roztopione, a jest w kostce. Ale nie narzekam, przepięknie pachnie. Czekamy 8 minut i później mieszamy i znowu 7 minut. Będzie dobre. Tutaj mam takiego tipa, że jak robię sobie to żarcie, tylko uważać, żeby się nie wylało. Do śpiworka. Nie dość, że żarcie będzie ciepłe, bo inaczej jakby było na zewnątrz, to by szybko w miarę się oziębiło i będzie dobrze. Raz, dwa, trzy. Makaron jest jeszcze nie miękki. And do you need one more liter of hot water? No. For now I think we're good, yeah? Yeah, we're good. You are good? Yeah. Perfect. Perfect, thank Have you. a good night. Good morning. How did you sleep? Okay. Do you feel good? Not so good. Not so good? No. Not so bad, are you? Okay. Okay.
And today also 7 or some more? Okay, perfect. Powolutku się pakujemy. Z dobrych rzeczy chyba dzisiaj jest bezwiecznie. Także może nie będzie aż tak zimno. Trochę jest mi niedobrze, XD. Bruno też nie miał jakiegoś niesamowitego tempa. No i tak naprawdę za każdym razem ja nosiłem namiot. Później doszła do mnie łopata. Później doszły do mnie worki z tam chipsami, czy jakimiś takimi przekąskami. Tych kilogramów się troszeczkę u nas zrobiło. Szybka przerwa dzisiaj, pierwsza. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest bardzo ciepło, co jest bardzo fajne, ale przez to, że mam ciężkie sanie, to się mega ciężko ciągnie po tym śniegu, także tutaj nie ma. Przerwa druga, chillujemy bombę. Jest ładna pogoda, sanie się ciężej ściągną, ale wydaje mi się, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. Jak jest taka dłuższa przerwa, to jest zazwyczaj 4 w ciągu dnia. Dobrze, proszę Państwa, zawody ile tym razem wytrzyma nagranie z GoPro? Mamy już... Dobra, wytrzymało 5 sekund. Ogólnie mamy przedostatnią przerwę, dlatego się cieszę. Pewnie znam już relację ostateczną za parę sekund. Yes, Dobra, GoPro się wyłącza za 5 sekund. Zdam po prostu relację już, jak będziemy mieli rozbity obóz na spokojnie. Ostatnia przerwa, już niewiele nam zostało. Patrzcie, jakiego sopla mam. XD, to moja ślina. Dobrze, proszę Państwa. Ale plecy a ja powiem szczerze, że bardzo mocno plecy bolą. Tutaj mam jakieś chipsy w ogóle wzięte. Bonusik dostaliśmy. W sensie, no nosimy go sobie sami, ale po prostu mamy 7 paczek na każdy dzień, jedna paczka dodatkowo, żeby te kalorie po prostu przyjmować. Gracias. You guys doing good? Yes. Beautiful day. Eating chips, huh? Yes, me. And tomorrow we will be also having this seven Yeah, I think so. I mean, because we covered, today we did 10.5 nautical miles. 20 kilometers, something like this? Something like this. Tutaj mamy już budyń pomieszany z białkiem. Białko bardzo ważne właśnie po takim wysiłku, żeby te mięśnie się regenerowały. Mamy zapowiedziane, że będzie w miarę dobra pogoda. Napisała mi siostrzyczka, którą pozdrawiam, że przez 3 dni powinna być w miarę dobra pogoda. Zobaczymy. To różnie jest, także nie ma co się nastawiać. Patrzcie, jakie ja poszedłem się wysrać i w międzyczasie jak wróciłem, to mi się tutaj ten Thermarest, on był oczywiście dużo bardziej napompowany, ale nie wiem, czy wy to widzicie, on jest tutaj szczupły i tutaj ewidentnie się coś tam urwało wewnątrz. I jest taka bania. Nie wiem, jak się będzie na tym spało. Bo to jest dosłownie tu, gdzie jest w sumie odcinek lędźwiowy, także może na pleckach by się dało. Ale ja tak na plecach nie śpię, na boku śpię. Ciekawe. Dobrze, że to teraz się wydarzyło, a nie... Ale gówno, ja jeszcze mam Winsona do zrobienia. XD. Patrzcie, teraz to tutaj widać. Tu jest git i tutaj jakby... Dzień dobry, proszę Państwa. Przez tą kulę w tym materacu się nie dało spać. You guys survived the heat wave? Yes. The heat wave. I was sleeping naked, actually. But today is a very important day because tomorrow is like day before last. Yes. And the last one is the last one. So exactly. Today is like the really tough last day. So and then we can see la meta. How do you say la meta in English? The finish. Yeah. Like in a race, you have to see the finish. Yeah. Finish. Yeah. Dobrze, proszę Państwa, zaczynamy.
To będzie najlepszy dzień, tak wam powiem. Musi być. Jeżeli nie ma wiatru, no to jest zimno, ale tak naprawdę jest to temperatura bardzo do zniesienia. Można nawet w bluzie chodzić i o ile się ruszamy, o ile generuje nasze ciało ciepło, no to wtedy nie czujemy tego zimna. Proszę Państwa, kolejna przerwa. 4. dzisiaj. Tak zwana salami break. Tak naprawdę całymi dniami jedliśmy sproszkowane jedzenie albo wcześniej przygotowane jakieś liofy, a tutaj mieliśmy okazję zjeść kawałek sera oraz kawałek salami. Naprawdę niesamowicie to smakowało. Zmiana ręki. Na kolacyjkę będziemy mieli chicken lasagna i zupę krem. Spało się okropnie, gdy nie ukrywam, że w ogóle nie mam gigantyczny problem z zasypianiem. Czasami lubię sobie coś nagrać dla was i dla mnie, XD, dla nas. I wtedy mi wszyscy spie... i trzeba ich gonić. Idę sobie i idę i nagle chrups. Czuję jakieś rwanie. Okazało się, że nagle coś poczułem w Achillesie. Przeraziłem się, ponieważ nigdy jeszcze nie miałem problemów z Achillesem. Jak mam po prostu ten Achilles naprawić, ponieważ przede mną jeszcze jeden cały dzień chodzenia, no a tuż od razu po tym może się okazać tak, że będziemy ruszali na górę Vinsona. Mam gigantyczny problem z Achillesem. Coś mi spina ten Achilles, ale zrobię ćwiczonka. Postaram się wyprostować miednicę, żeby wszystko było dobrze. Wow, przy każdym kroku dala, ale chodzę takim śmiesznym sposobem. Będę wolniejszy, ale trochę mnie wtedy mniej boli. Czułem tą nogę przez cały ostatni dzień. Ten Achilles mi niestety doskwierał, także byłem na przeciwbólowych. Starałem się jakoś przeboleć ten ból. Ostatnia godzina do bazy. Trzeba się tym nacieszyć. Mimo tego, że boli noga, boli kolano, to tyle zrobiliśmy w tych rundek. Ile? Z 60? Starałem się robić inne ruchy. Prawą nogę dawałem do przodu, żeby ten Achilles raczej był skurczony albo w neutralnej pozycji, aniżeli żeby był rozciągnięty. Patrzcie, tam już widać bazę. Kurde, o, widać tam. I think we were the last group that was like, that we were last to drop. Other groups pussies. You're almost to the South Pole. Almost. Almost. Come on, tell me something. Przed nami biegun. Proszę Państwa. Widzę. Ale te macie prędkość kątową. Mają się wleśnie i wleśnie. Jesteśmy, proszę Państwa. Let's go! Woohoo! Yes. Yeah, I have with myself. Dobrze. Yeah. We made it. High five. Up.
Lonnie, high five. Let's try to do high five. Opa, yes. Opa. Oh, yes, very good. No i dobrze, proszę Państwa. To było właśnie biegun. Bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj mnie wspieracie, że komentujecie, że lajkujecie, że oglądacie filmy, bo to właśnie dzięki Wam oczywiście jest to możliwe, żebym mógł takie rzeczy robić. Także bardzo Wam dziękuję. Mimo tego, że było trudno, nie było to najprostsze wyzwanie, było trudno, to jednak naprawdę fajnie się to robiło, wiedząc też, że przy okazji towarzyszy temu wszystkiemu akcja charytatywna. Łatwiej te kilometry schodziły. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, kocham Was serdecznie. Zostańcie do kolejnego odcinka, nie wiem jak to będzie z kolejnym odcinkiem, wy już pewnie wiecie albo możecie wiedzieć, ale ja mam nogę. Oj, nie wiem jak to będzie właśnie z tą nóżką. No oczywiście bardzo dziękuję mBank za to, że mnie wspieracie. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Ceremonialny biegun znajduje się jakieś 200 metrów od prawdziwego bieguna geograficznego. Cały ten lądolud się przemieszcza. Postanowili, że dobra, niech ten już ceremonialny biegun zostanie w tym miejscu. Taka słynna kula, którą możecie zobaczyć z wieloma flagami. A tuż obok tego miejsca znajduje się taki prawdziwy biegun. I co roku zmienia się jego położenie o kilkadziesiąt, kilkanaście centymetrów. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy teraz pod prawdziwym biegunem. Dokładnie prawdziwy biegun. Wiele się mówi o ukrytych cywilizacjach, tajnych bazach. So there are the yes? Somewhere there they are hiding. Jak byłem kierownikiem, miałem dostęp do skrzynki mailowej i bardzo często zdarzały się pytania odnośnie tego, czy widzieliśmy UFO. Czy jesteśmy tam za karę, czy jesteśmy na zesłaniu. Wrzucić naciągnęli to na globus i z lodowego muru wokół zrobiła się Antarktyda. Brytła to znaczy Wielki Mur. Ciekawe dlaczego stacja na tak zwanej Antarktydzie, która według płaskoziemców już od dawna jest lodowym murem wokół okręgu naszej płaskiej ziemi, nazywa się Wielki Mur. Oh, I hear it all the time that the had a base here, or that the aliens have landed, and people see pictures out of Google. They go on Google and they look at the Antarctica, and there's many features in Antarctica that look like a landing strip. The Erebus ice tongue, the Drygalski ice tongue, they're long pieces of glacier that go out, and I've seen it all. And they say, oh, the aliens, this is an alien landing strip, and it's not. And they say, well, there's a pyramid. Tajne wyprawy na Antarktydę trwają od dawna. Na biegunie południowym znajdują się piramidy i inne struktury, w których istnienie trudno uwierzyć. It's just a mountain. Well, there is a hole to the center of the earth. Na Antarktydzie jest dziura w ziemi, gdzie ale co, nie ma? Ale byłeś tam? No nie byłem. No właśnie. No ale chciałbym być. Dlatego nie byłeś, bo nie można tam wlecieć, bo tam jest tajna baza wojskowa na Antarktydzie i oni pilnują tego wjazdu do tej dziury w ziemi. No. We get a lot of things like that. To jest interesujące, co tam się dzieje. Są tam stacje badawcze. Jeżeli zbliżymy się jeszcze dalej, to nagle zaczynają się pojawiać namioty, pojawiać się jakieś takie mniejsze budynki. Przychodzimy jeszcze bliżej i widzimy, że normalnie jeżdżą tam samochody, jeżdżą tam ciężarówki. Such a weird feeling to be in a car. Yeah. You wait until we stop. Okay, let's go. Let's go. So here you can hang your jackets or whatever you want. Wow. You're inside. Yes, inside something. Still tight though, but. Oh man. Where's the food? Where's the food? Oh, it's hot. Oh. Hello. Find yourself wow. something you can wow. and then we'll give you some information before we. Perfect. Czekolada. Ciasteczka. Ale z innych wiadomości to to, że mam 3 dni na naprawienie nogi, bo wyruszamy na Winsona. Także cieszymy się, ale musimy przepracować jeszcze. We were the first group. Congratulations to our boss. What else am I gonna do? Yes. Cheers. Cheers. Thank you all so much. Opa. Opa. Yes. You're at the South Pole. It is still very high UV radiation outside. It's still very cold. And the weather forecast is good, but we are still at the South Pole. Tomorrow, we all have a flight out of here, me included.
So that means everyone has to behave very well, because otherwise my flight will be delayed and I will be very angry. This is at the same time last call for drinks. So have another drink. Have another drink, and then there is a few of you that needs to put up tents for tonight. Yeah. We are not allowed to sleep here. And I am very serious about this. There will be no sleeping in this tent. We were still boiling water last night. Well, but now you're in civilization, so now we no. Tomorrow morning, our scientists from the Shen project, they will have to depart early. So they will have to do a very early breakfast, which means that I need to get in here, clean everything. Tweety needs to get in here, make breakfast, everything else. So I cannot have anyone sleeping in here. Is that all right? Yeah, sure. Very good. Copy. Have another Skål! I my właśnie będziemy lecieli tymi... Tutaj lotka by nie zdobyła wysokość dała się we znaki. Taka ścieżka, o, zawiało. Jest pięknie, cieszmy się każdym dniem, każdą chwilą. Możecie spić.